the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms, słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy o zestawieniu Artura Pendragona, o którym już parę razy nagrywaliśmy odcinek, lecz parę fajnych, ciekawych rzeczy się pojawiło ostatnio. U mnie też się będzie za niedługo parę rzeczy zmieniać a propos właśnie Artura. No i też popatrzmy na to, że Artur już nie jest tylko, wiadomo, jako pierwszy dowódca z Filipem, tak jak też ludzie mówili, lub też grali z Huo, lecz możemy sobie go też sparować z Williamem, a William ostatnio dostał buffa dzięki muzeum, więc to jest temat, który naprawdę moim zdaniem jest ciekawy. Jeżeli tego Filipa chcecie sparować przykładowo z Ashurem, tak jak ja gram, niektórzy mają Gear Leadershipa i dają Filipa jako pierwszego, drugi jest Ragnar na plecach, Ragnar Prime, więc to też jest kolejna rzecz, która no, daje nam parę możliwości. To, że ten William dzięki muzeum i dzięki temu, że tam jest, dobrze się paruje przede wszystkim William z Arturem, jest gdzieś ten dodatkowy czynnik. Active Skill Damage Factor 100, czyli jeżeli dobrze rozumuję, możecie mi poprawić w komentarzu, no to Active Skill Damage Factor, jeżeli tutaj mamy 1500, no to będziemy mieli właśnie 1600. 1600 na 3 targety, więc to już nie jest tak mało, nie? Popatrzcie, sam Ashurbanipal, on ma akurat na 5, ale to też jest 1500. Ale to, wiecie, William Wallace jest starym dowódcą. Tym bardziej, że William Wallace był już przymierzany do Artura nie raz, nie dwa. Artur jako pierwszy, William jako drugi, Filip u mnie w tym momencie z Ashurbanipalem lata. Kurde, fajne zestawienie. Ja na pewno będę testował czy czy Artur z Filipem, jak zrobię oczywiście swap moich ornamentów, o tym to zaraz wam też opowiem. Mieliście już tam troszeczkę małego info na poprzednich 2 odcinkach, gdzie właśnie robiłem tego swapa, gdzie ogarniałem sobie gear właśnie na Artura, bo fajne rzeczy mi poleciały. No to Artur z Filipem w zestawieniu lub też Artur z Williamem, mi się zdaje, że to będzie dobre rozstawienie. Filip wtedy mógłby spokojnie grać z Ashurem na plecach, więc Ahuo połączy się z Janą. No i kto jest w tym momencie tutaj najbardziej poszkodowany? Gość, który nas rażył przez paręnaście lat, czyli Neski. Neski będzie wtedy na totalnym benchu. Neski niestety wtedy zejdzie nam na plecy i Nevski już nie będzie taki mocny. Szkoda, bo ten dowódca, mam do niego sentyment, zresztą wiecie, chyba jak każdy, on długo u nas tutaj witał, zresztą widzicie ile on już jest, więc no Nevski, 3 lata już Nevskiego się skończyły. Nevski po prostu został rzucony do 3. marszu. Przeważnie go się paruje w tym momencie z Belizariuszem, bo tak z tego co widziałem, że latają Nevski, Belizariusz jako 3. marsz kawalerii, więc no to jest kolejny widzicie, czynnik, który się zmienia. William będzie na pewno będzie takim zastępowaniem Filipa do Artura z tego względu, że dopóki nie będzie nowy dowódca Open Kawalerii, a raczej w tym roku tego nie będzie, no chyba, że Lead wypuści coś takiego jak Ragnar. Jeżeli moje przewidywania, o którym wam nagrywałem poprzedni odcinek, się sprawdzą, że będziemy mieli dowódców wypuszczanych co 2 miesiące i to nie będzie tak, że po 2, tylko po prostu 2 miesiące będziemy dostawać po 1, no to w tym momencie tak by było, że Lilith pójdzie, znaczy to, że William po prostu będzie jeszcze grywalny przez jakiś czas razem z Arturem, więc mi się zdaje, że to jest naprawdę fajna opcja. No i co? Czy Artur sam w sobie, tutaj jak widzicie moje ornamenty, te, które ja sobie na razie tutaj pomalutku tworzę na nim, no ale Artura jak tutaj będę swapował z Huo, jeżeli chodzi o te podstawowe 3, no to będziemy to wyglądać tak, że Balancer Hunter i Bowling Blood się swapuje na te 3 pod deltę, do tego dojdzie ten tutaj od Artura 4. Relentless będziemy mieli 2 niebieskie, 2 złote na inskrypcję na Arturze i będziemy robić swoje combo damage attack i mi się wydaje, że to jest naprawdę niezłe. Huo po prostu zmieni się z Joanką, będą sobie tam cisnąć, zresztą nawet fajnie, bo Huo z Joanką bardzo robi dobre kapeki, zresztą wiele ludzi sobie go chwali, w tym momencie taki Huo z Joaną jest naprawdę niezły, Ashur z Filipem, więc ja się szykuję tak na kolejny KVK, że takie zestawienie będę grał na 5 marszy, jeżeli chodzi o całe tutaj zabawy. Arturem. Delta, wiele osób mi mówiło, że Delta naprawdę robi dobre raporty, zresztą tutaj
na ziomeczkach ktoś wysyłał. Ciężko mi będzie wam tak pokazać wszystkie, bo ja tu mam bardzo dużo tych raportów. Bo mi przez cały czas tutaj Gwynblade wysyła te raporty. Mieliśmy taki oddzielny kanał do testów, ale widzę, że tam ludzie mało już ostatnio rzucają jakichkolwiek informacji. Ale tutaj mam właśnie Artura z Williamem, który robi niezły damage. Mamy dalej Artura, bo tam Gwynblade trochę tego naspamił ostatnio. Szkoda, że nie mamy tego w jednej tej, bo tak to bym wam... O, tutaj mamy kolejne. Artur z Williamem, też bardzo dobry raport. W Openie, tu mamy kolejny. Artura z Williamem. No, okej, to jest jakieś tam małe. Ale szukamy, bo tego naprawdę jest dużo tutaj, dużo tych rzeczy, które chłopaki zaspamowali. Ja nie mam tu jak wam... O. Artur z Williamem. Wiem, że wcześniejszy jak mi wysłał, to jest Artur z Filipem. To jest co innego. Tak wygląda... Oj, nie mam? A, muszę jechać od nowa. No nie. Myślałem, że tam, bo Gwynblade wysyła jaki ma gear na Arturze i po prostu myślałem, że wam go pokażę. Tam gdzie robi te dekapeki, ale jedziemy dalej. Wszystko przewinę. To już widzieliście? To widzieliście? I tutaj chyba były te takie po tych były. Tak, Williamem. No i tutaj mamy raport. Też z Williamem. Tutaj też z Williamem. Filipem, nie wiem czy mi teraz zaczyta, bo tu może być jakiś stary raport. Jest z Filipem też raport. Więc ogólnie Ashur z Filipem albo z Williamem, jeżeli chcecie robić, to warto. Ale pamiętajcie, żebyście sobie tworzyli tą deltę i rozwijali ją. Trzymali je, jeżeli macie jakieś skrzynki, to otwórzcie sobie, jeżeli chcecie iść w deltę. Ja uważam, że to jest dobre rozwiązanie, tym bardziej, że no kurczę, to jest naprawdę niezły marsz. Tym bardziej, że Huo z Joanną też dobrze się zgrywa, więc mamy możliwość, wiecie, tego zmiany, tych sprawdzenia Artura. Zresztą jak będziemy mieli Artura jako pierwszego, będzie ta delta i wrzucimy artefakt, na przykład, nie wiem, z YSG, z Deliangiem, z Hermanem widziałem, z Ragnarem Prime'em, no to już w ogóle może robić ogień, nie? Pomyślcie, że wchodzimy w KVK, mamy Warriors Unbound, Tajcy, Burzę Manewrów, mamy artefakt, mamy bardzo dobrego Artura, który dajemy artefakt Arturowi i tam wrzucamy mu Ragnara na plecy, nie? Williama wtedy dajemy na bok, nie? Oczywiście, ale w tym momencie, no, macie Artur Ragnar, to wgniata, nie? To naprawdę wgniata. Z artefaktem Artur z Ragnarem wgniatali. Na odwrót też. Ogólnie Herman z Arturem też widziałem, że robią mega statystyki, ale no mi się zdaje, że taki Artur z Ragnarem wgniecie system na artefakcie, nie? Więc to są rzeczy, które naprawdę fajnie teraz wychodzą. Fajnie, że ja tam tą deltę też tam miałem przez cały czas gdzieś na benchu i pamiętałem o niej, bo taki był plan, nie? Żeby robić tą deltę. Shower Kingowi wyślemy że długo, ale on i tak tam rzadko siedzi i czeka. Więc co bądź, no bardzo fajny marszyk, polecam wam, róbcie sobie Artura. Jeżeli nie macie Williama, to nie puszujcie go w główki, chyba że chcecie kupować te dzienne pakiety. A propos, nie wiem czy widzieliście, ale od paru dni jest tak, że na ten tydzień mamy te pakiety dużo taniej. No u mnie to wychodzi gdzieś koło dychy dziennie, tak, Daily Special to jest gdzieś 10 zł. Akurat tu chcę Heraklusza, bo w sumie ten garnizon chcę mieć chcę mieć jakiś garnizon dobry na zamku, więc tego Heraklusza niby tutaj sobie gdzieś tam tworzę, więc naprawdę jest koks, nie? Jest naprawdę nieźle. I widzę, że Lilith przez cały czas coś zmienia, urozmaica, więc prawdopodobnie między innymi to była ta informacja o tym, co mówili, że zrobią jakiś tam specjalny, jakiś tańszy pakiet albo coś specjalnego. Może chyba chodziło o ten dzienny, co mówili w aktualizacji. Przypuszczam, że tak. No i co? Zostaje mi tylko tutaj wam podziękować, że przez cały czas ze mną jesteście, że wspieracie kanał, lajkujecie, komentujecie. Tak jak widzicie, jeszcze jestem na
3080, ale pomalutku się będę przenosił, czyli jestem na 1.5.4, a będę się przenosił na 3080 za parę dni, jak tylko dostaniemy jeszcze ostatnie nagrody. No i wtedy po prostu będę sobie już, wiecie, grał na Nowym Królestwie, rozwijał się tam. Co przyniesie przyszłość a propos mojej gry, mojego statusu kont i tak dalej, to mi się zdaje, że też zobaczymy. Na tą chwilę bardzo wam dziękuję. Trzymajcie się, do zobaczyska. Elo.